Czym różnią się od siebie probiotyki, psychobiotyki, symbiotyki, prebiotyki? Jak dobrać odpowiedni preparat, na co zwracać uwagę przy zakupie preparatu, a także jak przyjmować ten probiotyk, żeby to miało sens i żeby uzyskać oczekiwane rezultaty. Cześć, z tej strony Gosia Pielichowska, jestem dietetyczką i psychodietetyczką, a to jest, trzeba przyznać, dosyć nietypowy power walk, bo bardziej power walk sitting. Moi drodzy, jest to nietypowy power walk, dlatego że witam się z Wami z mojego mieszkania z Gdyni. Niestety mój stan zdrowia nie pozwolił mi na to, żeby wyjść na dwór i przeprowadzić to dzisiejsze spotkanie właśnie na spacerze, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dlatego że na ekranie dla osób, które oglądają nas na YouTube, widoczne jest nagranie ze spaceru naszego patrona Mateusza Uściłowskiego, który nam właśnie przesłał to nagranie i dziękujemy Ci bardzo, Mateusz, za to, że nagrałeś ten swój spacer w Kampinoskiim Parku Narodowym i możemy to właśnie nagranie wykorzystać w sytuacjach taka jak te, kiedy po prostu nie możemy też być z Wami na spacerze, a jednak spotkanie musi się odbyć, tak? Power walk musi być. Także pozdrawiamy też serdecznie Mateusza i mam nadzieję, że ten obraz Kampinoskiego Parku Narodowego będzie dla Was naprawdę przyjemny i kojący i też umili Wam spacer dla osób, które oglądają nas na YouTube. Ale przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, czym różnią się od siebie i probiotyki od prebiotyków, psychobiotyków, symbiotyków? Tutaj naprawdę można trochę zwariować, bo nazwy są bardzo podobne, ale nie oznaczają tego samego. Przejdziemy sobie po kolei przez definicję, przez właściwości danej grupy, można tak powiedzieć, aż na końcu wyjaśnię, jak przyjmować dany preparat po to, żeby uzyskać jak najwięcej tych prozdrowotnych właściwości, tego, o co nam właściwie chodzi, żeby uzyskać z tego takie rezultaty, jakich oczekujemy. Zatem zacznijmy sobie od probiotyków. Czym są probiotyki? Probiotyki to są żywe mikroorganizmy, które są wprowadzane do organizmu człowieka i wykazują korzystny wpływ na organizm gospodarza, tak? Wykazują pewne prozdrowotne właściwości. I te właściwości probiotyków mogą być takie albo powszechne dla wielu bakterii bądź grzybów, bo probiotyki to są najczęściej bakterie, ale też mogą być i grzyby, na przykład Saccharomyces boulardii, Saccharomyces cerevisiae. One mogą być takie dosyć powszechne dla wielu probiotyków, ale mogą być też zależne od szczepu, tak? Czyli takie właściwości tak zwane szczepozależne, to już są bardzo wyspecjalizowane szczepy probiotyczne, które przyjmujemy w konkretnym celu. One mają udokumentowane właściwości, że mają wpływ na konkretny problem. I tutaj przykładem probiotyku, który ma wpływ, stosujemy go w konkretnym celu, ma wpływ na konkretny problem, jest psychobiotyk. To są psychobiotyki. Psychobiotyki należą do probiotyków, ale one mają szczególny wpływ na oś mózgowo-jelitową, czyli na to połączenie pomiędzy mózgiem a jelitami, na komunikację, tą sieć komunikacyjną pomiędzy jelitami a mózgiem. I ich stosowanie ich wprowadzenie znajduje zastosowanie we wspomaganiu leczenia depresji, zaburzeń lękowych, także we wspomaganiu ogólnej koncentracji, sprawności umysłowej i to jest przykład probiotyku, który ma wyspecjalizowane działanie. To jest właśnie psychobiotyk. Psychobiotyk będzie też mieć taką właściwość, tak jak powiedziałam, wspiera działanie osi mózgowo-jelitowej, ale to będzie to robił przez między innymi wspieranie integralności bariery jelitowej, zmniejszanie stanu zapalnego, będzie mieć także wpływ pozytywny na zmniejszenie takiego poczucia lęku, stresu, lepsze radzenie sobie ze stresem przez zmniejszanie aktywności takiej osi podzgórze, przysadka nadnercza, która skutkuje produkcją kortyzolu i ona u osób na przykład z depresją czy przewlekle zestresowanych jest nadaktywna, jest cały czas gdzieś tam pobudzana. Więc psychobiotyki będą wykazywać to takie wyspecjalizowane działanie, będą mieć wpływ na pracę osi mózgowo-jelitowej i wpływ pozytywny na
działanie układu nerwowego. Zatem widzicie, że probiotyki mogą obejmować albo bardzo szerokie spektrum tych bakterii, które będą mieć wpływ taki bardziej ogólny na organizm, ale też takie, które mają specyficzne właściwości. A jakie to są te właściwości takie ogólne, które są charakterystyczne dla wielu różnych szczepów probiotycznych? No przede wszystkim to, że bakterie probiotyczne pomagają nam trawić, pomagają w trawieniu błonnika pokarmowego, bo człowiek nie ma enzymów, które by rozkładały błonnik pokarmowy. Są to związki, które nie są trawione po prostu, ale muszą być strawione przez mikrobiotę jelitową, i między innymi probiotyki pomagają nam ten błonnik pokarmowy trawić prawidłowo. Co więcej, probiotyki będą też, poprzez to, że będą się odżywiać tym błonnikiem pokarmowym, czy też prebiotykami, to już tutaj może Wam coś poświtać, będą produkować korzystne dla organizmu człowieka związki, między innymi krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, z których na szczególną uwagę zasługuje chociażby kwas masłowy. Ten jest niezwykle ważny dla zachowania integralności bariery jelitowej, odżywia komórki jelita grubego, i zmniejsza stan zapalny, który ma bardzo duże znaczenie też w kontekście pracy mózgu, pracy układu odpornościowego. Generalnie taką cechą wspólną tychże probiotyków jest właśnie produkcja krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, między innymi kwas masłowy, ale to może być na przykład octa. Te probiotyki także będą miały funkcję taką, że będą przywracać równowagę mikrobiologiczną jelit. W sytuacji, kiedy mamy pewnego rodzaju dysbiozę, czyli zaburzenie tej równowagi jelit, populacji i liczby tych drobnoustrojów, probiotyki mogą nam pomóc tą równowagę przywrócić. I one będą to robić poprzez to, że będą tak trochę trenować tę naszą wewnętrzną mikrobiotę do tego, żeby też ona się troszeczkę bardziej urozmaiciła. To jest trochę takie działanie jak trener personalny, że tak pomaga trochę wrócić do formy. I tak samo robią te probiotyki, że one będą wspomagać naszą po prostu tą mikrobiotę, którą mamy w naszych jelitach, do tego, żeby ona była bardziej funkcjonalna, żeby przywrócić tą równowagę, tak zwaną eubiozę, więc tutaj już coś może nam się kojarzyć z eubiotykiem. Probiotyki także będą miały bardzo duże znaczenie w pracy układu odpornościowego, będą wspierać pracę układu odpornościowego i będą chronić nas, wspierać tak naprawdę naszą ochronę przed różnego rodzaju infekcjami, przed różnego rodzaju bakteriami, czy patogennymi, czy wirusami itd., przez to, że będą konkurować z różnego rodzaju drobnoustrojami chorobotwórczymi, a to o miejsce w jelicie, a to o składniki odżywcze. Po pierwsze, bakterie te patogenne, w ogóle jakiekolwiek bakterie muszą się gdzieś przyczepić w tym jelicie. I jeżeli mamy więcej tych dobroczynnych bakterii jelitowych, to te bakterie, które mogą prowadzić do jakichś infekcji, czy jakieś wirusy, grzyby i tak dalej, pasożyty, nie mają miejsca, gdzie się przyczepić, więc siłą rzeczy one będą usuwane z organizmu, będą szły dalej w przewodzie pokarmowym, aż zostaną wydalone. Probiotyki wspomagają pracę układu odpornościowego właśnie dlatego, że zajmują takie miejsca na jelitach, tak jak można powiedzieć, takie miejsca parkingowe, i dzięki temu te bakterie, drobnoustroje różnego rodzaju chorobotwórcze nie mają gdzie się przyczepić, i też muszą po prostu sobie pójść dalej. A po drugie też konkurują o składniki odżywcze, tak jak wspomniałam, czyli te bakterie takie chorobotwórcze, szkodliwe dla nas, nie mają po prostu co jeść, i też będą musiały po prostu sobie zostać usunięte z naszego przewodu pokarmowego. Poza tym bakterie probiotyczne będą wspierać funkcję bariery jelitowej. Bariera jelitowa niezwykle ważna dla pracy układu odpornościowego, a także dla ogólnego dobrostanu całego organizmu, bo my wiemy, że rozszczelniona bariera jelitowa, zaburzenie funkcji bariery jelitowej przekłada się nie tylko na zwiększone ryzyko chorób autoimmunologicznych, zwiększa stan zapalny, także przekłada się na gorszą pracę mózgu. Też obserwujemy wpływ zaburzonej funkcji bariery jelitowej i też dysbiozy w jelicie, czyli nieprawidłowej równowagi mikrobiologicznej na stan zdrowia wątroby. Też jest coś takiego jak oś jelita-wątroba, gdzie wiemy, że dysbioza prowadzi na przykład do stłuszczenia wątroby.
Więc ta bariera jelitowa jest dla nas niezwykle, niezwykle ważna. I mówiąc na przykład o odporności, czy w ogóle o pracy mózgu, o wspieraniu odżywianiem funkcji ośrodkowego układu nerwowego i na przykład wspomagania leczenia depresji, no to ta bariera jelitowa stoi w centrum. I tak naprawdę mówiąc, że odporność zaczyna się w jelitach, to my zwracamy uwagę na wzmacnianie tejże bariery jelitowej, która jest taką fortecą oddzielającą światło jelit od głębszych warstw jelit, a także od naszego krwiobiegu po prostu, żeby nie dopuścić do translokacji czy metabolitów bakterii typu lipopolisacharyd, który niestety zwiększa ten stan zapalny. No i właśnie probiotyki będą wspierać produkcję śluzu, który należy do bariery jelitowej, a ten stanowi taką mechaniczną barierę oddzielającą światło jelit właśnie od głębszych warstw jelita. I możecie sobie wyobrazić, że jeżeli jest więcej takiego śluzu, który jest dosyć takim utrudnieniem do przejścia dla tych bakterii, na przykład chorobotwórczych, no to siłą rzeczy ich mniej się gdzieś tam może przedostać. Co więcej, nie tylko bakterie probiotyczne będą wspierać produkcję śluzu, który stanowi taką barierę mechaniczną, ale też będą wspierać integralność po prostu pomiędzy komórkami jelit, takie ich połączenia ścisłe, one dosłownie są połączone tak zwanymi połączeniami ścisłymi i bakterie prebiotyczne też będą wspierać właśnie integralność tychże komórek, przez co bakterie różnego rodzaju chorobotwórcze, powiedzmy patogeny tak najbardziej ogólnie, też nie będą miały możliwości przedostania się dalej tam, gdzie się nie powinny przedostawać. Zatem to są takie ogólne, powszechne dla wielu probiotyków, powszechne po prostu dla wielu probiotyków funkcje. No, wprowadza się je przede wszystkim przy antybiotykoterapii, która niezwykle zaburza równowagę mikrobiologiczną jelit. Rzeczywiście te probiotyki, które pomagają przywrócić równowagę w tych jelitach, są tutaj nieocenione. Wprowadzamy je chociażby w wspomaganiu leczenia chorób zapalnych jelit, zespołu jelita drażliwego, ale nie tylko, bo probiotyki znajdują też, tak jak wspomniałam wcześniej, zastosowanie we wspomaganiu leczenia depresji. Tutaj mamy te wyspecjalizowane szczepy nazywane psychobiotykami, a także probiotyki, słuchajcie, mają też zastosowanie, pomijając tam takie dosyć oczywiste rzeczy, jak na przykład biegunki, zaparcia, tutaj biegunka podróżnych chociażby, tak, Saccharomyces boulardii naprawdę jest bardzo pomocny przy redukcji biegunek, czy Lactobacillus rhamnosus GG też będzie tutaj mieć duże zastosowanie, ale probiotyki mają też takie dosyć nieoczywiste funkcje, jak na przykład są szczepy probiotyczne, które, słuchajcie, przekładają się na zwiększenie gęstości mineralnej kości. Ostatnio rozmawialiśmy o osteoporozie, był taki power walk, gdzie osteoporoza, cichy złodziej kości, niezwykle poważna rzecz, która rozwija się latami i co się okazuje, również mikrobiota jelitowa ma wpływ właśnie na stan naszych kości i są szczepy probiotyczne, które będą wspierać tę gęstość mineralną kości. Również są szczepy probiotyczne i tutaj głównie, jednym z nich jest Saccharomyces cerevisiae CNCM I3856, który będzie mieć zastosowanie zarówno w wspomaganiu w łagodzeniu takiej dolegliwości typu wzdęcia, stosowane jest u osób z IBS typu zaparciowym, ale też będzie mieć zastosowanie w leczeniu infekcji intymnych. Tak? Jest to probiotyk, który też jest polecany kobietom, które zmagają się z infekcjami intymnymi. Zatem widzicie, te probiotyki mają naprawdę bardzo szerokie spektrum działania, ciekawe, ale właśnie, jak to jest z tym wyborem tego odpowiedniego preparatu? Przede wszystkim, słuchajcie, to nie jest tak, że możemy sobie brać jakikolwiek probiotyk, tylko my ten probiotyk musimy sobie dopasować do tego, jaki my cel chcemy osiągnąć i jaki mamy problem, bo nie dla każdego sprawdzą się wszystkie probiotyki. Czy to mogą być bardziej probiotyki typu Lactobacillus, czy to na przykład jakiś Samobacillus, powiedzmy coagulans, czy na przykład właśnie wprowadzamy wspomniane Saccharomyces cerevisiae, czy Saccharomyces boulardii, tak? Są różne rodzaje tych probiotyków, tych szczepów probiotycznych i tutaj trzeba naprawdę dopasować to wedle konkretnej potrzeby. Tak? Są na przykład niektóre szczepy probiotyczne, które polecane są przy
przeroście grzybiczym, są polecane też i przy na przykład Helicobacter pylori, tak? Są takie preparaty, które też pomagają nam w eradykacji Helicobacter pylori, czy na przykład powinny być stosowane jeszcze przez pół roku od tejże eradykacji, żeby też zapobiegać ponownej infekcji, no i znowu przywracać tą równowagę mikrobiologiczną. Ale to, na co na pewno warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego preparatu, to czy on ma podaną pełną nazwę. I pełna nazwa to nie jest samo, że jest na przykład Lactobacillus rhamnosus albo na przykład Bifidobacterium longum. To jakby wiecie, to ok, że to jest fajnie, że jest podane na etykiecie, ale to nie jest pełna nazwa. Oprócz tego, że musi być podany rodzaj, czyli Lactobacillus albo Bifidobacterium na przykład, tak, to są rodzaje, to musi być też podany konkretny gatunek. I w przypadku tym pierwszym to będzie Lactobacillus rhamnosus, to jest jego gatunek, a do tego musi być jeszcze podany konkretny szczep, jaki jest w tym danym preparacie. Czyli na przykład pełna nazwa to będzie Lactobacillus rhamnosus GG. On ma udokumentowane działanie w takich i takich przypadkach, głównie jest to biegunka i też zapobieganie infekcji Clostridium difficile, więc jego stosujemy właśnie w kontekście przywracania równowagi mikrobiologicznej w jelitach po antybiotykoterapii. To jest taki szczep i to jest dopiero pełna nazwa całego preparatu. To, że jest napisane, że jest to Lactobacillus, no to okej, fajnie, ale tak samo wiecie, Lactobacillusy są też w kefirze albo jogurcie, ale ile tych bakterii tam jest i czy one rzeczywiście przetrwają nam do jelit? Tego konkretnie nie wiemy. Dlatego też na przykład w kontekście tych jogurtów, kefirów, różnego rodzaju maślanek, które są super produktem na co dzień, bo to jest fermentowany nabiał i rzeczywiście zawiera bakterie probiotyczne, tak nie mogą one zastąpić nam celowanej probiotykoterapii, dlatego że my nie wiemy, ile dokładnie tych bakterii tam jest, a także ile z nich dociera konkretnie do jelit, tak, tam, gdzie będą one spełniać swoje funkcje. Więc jeżeli mamy już wprowadzać probiotykoterapię, bo na przykład przyjmowaliśmy antybiotyk i potem musimy wprowadzić probiotyk, no na 3 miesiące to jest minimum, żeby przywrócić taką równowagę mikrobiologiczną w jelitach, no to musimy zwrócić uwagę na to, jaki to jest preparat, czy jest on dokładnie opisany, czyli musi być rodzaj, gatunek i szczep. Dopiero wtedy wiemy, że ten preparat jest ok. Co więcej, też jest podana, jaka jest zalecana dawka przez producenta, sposób przyjmowania tego probiotyku, bo niektóre probiotyki muszą być przechowywane w lodówce, niektóre nie muszą, niektóre mogą być przechowywane po prostu w suchym miejscu, niektóre mogą być spożywane na czczo, jeszcze inne mogą być przyjmowane z posiłkiem, bo na przykład są tak kapsułkowane, że są oporne na działanie kwasu solnego i to na przykład to są takie probiotyki, które się określa jako laktospor, na przykład Bacillus coagulans też tworzy takie właśnie spory, które są odporne na działanie soków żołądkowych i one tam sobie docierają w dalsze rejony jelit. Niektóre probiotyki możemy przyjmować razem z antybiotykiem, to nie ma znaczenia, chociażby Saccharomyces boulardii możemy przyjmować z antybiotykiem, to jest ten szczep CNCM I745, Saccharomyces boulardii, to jest też lek jest na rynku, ale na przykład niektóre większość w zasadzie powinniśmy przyjmować w odstępie kilkugodzinnym, żeby ten antybiotyk też nam nie zniszczył tego probiotyku, który przyjmujemy, no bo to są żywe organizmy. Ponieważ to są żywe organizmy, to łatwo też się domyślić, że one będą wrażliwe na różnego rodzaju warunki środowiska. I tak przyjmując probiotyk, to co jest najważniejsze, to regularność. To jakby wiecie, regularność nic Wam nie da super nawet probiotyk, jeżeli go sobie przyjmiecie raz, czy nawet przez tydzień i potem zaprzestaniecie jego przyjmowania. Regularność jest bardzo ważna. Generalnie probiotyki sugeruje się, aby przyjmować przez 3 miesiące, potem nawet i pół roku, ale możemy sobie rotować te preparaty, to nie i szczepy. To nie jest tak, że musimy przyjmować przez rok jeden konkretny szczep, możemy sobie na przykład przyjmować przez 3 miesiące jeden preparat, przez kolejne 3 miesiące inny preparat, sobie po prostu je zmieniać w zależności od tego, jaki mamy cel, jaki mamy przebieg naszego leczenia, naszej dietoterapii, to też warto to ustalić sobie
z dietetykiem, bo na przykład ja kiedy pracuję z osobą po eradykacji z Helicobacter pylori, no to przez pierwsze 3 miesiące stosuję jeden szczep, a potem przez kolejne 3 miesiące, 2-3 miesiące tak mniej więcej sobie rotujemy już kolejne preparaty, żeby tak przynajmniej pół roku ta probiotykoterapia po eradykacji Helicobacter pylori nam po prostu była, tak, żeby to wprowadzić. Ale bardzo ważna jest właśnie ta regularność. Musimy być regularni w tym, żeby przyjmować jakiegokolwiek, no w zasadzie suplementy też, tak, preparaty i w tym między innymi probiotyki. Druga rzecz ważna przy przyjmowaniu takiego probiotyku to jest to, żeby nie popijać go niczym ciepłym, no bo temperatura będzie nam zabijać ten preparat. Też nie przechowujemy gdzieś w jakimś nasłonecznionym miejscu, czy na przykład w lecie warto jednak mimo wszystko trzymać je w lodówce, te preparaty, dlatego że nawet jeżeli trzymamy je w suchym miejscu w domu, ale jest to nasłonecznione albo jest na przykład gorąco w którymś miejscu, na przykład w łazience to w ogóle nie, bo jest duża wilgoć, jest tam ciepło i tych probiotyków tak naprawdę nie będzie, one poumierają w tych kapsułkach, więc zachowajmy i regularność i nie pijemy żadnych ciepłych napojów, nie popijamy ciepłymi napojami, napoje powinny być w temperaturze albo pokojowej, albo chłodne, po to, żeby tych bakterii probiotycznych nam po prostu ich nie zabić i czerpać z nich jak najwięcej. Zatem to tyle w kontekście probiotyków. Jeżeli ten temat Was będzie bardziej interesował, to dajcie znać w komentarzu, to po prostu przygotuję jeszcze więcej, jakby rozwinięcie tego tematu. Potraktujmy ten dzisiejszy wyjątkowy Power Walk Sitting jako takie wprowadzenie właśnie może do tematu jelit i całej mikrobioty jelitowej i tych różnych preparatów, które można stosować, żeby przewracać jej równowagę. Czym są teraz prebiotyki? Bo omówiłam kwestię probiotyków, to teraz prebiotyki. Prebiotyki to są, słuchajcie, nietrawione przez organizm człowieka, przez enzymy trawienne, nietrawione składniki pokarmowe, które z kolei trawione są przez mikrobiotę jelitową. Przez mikrobiotę jelitową, przez konkretne szczepy bakterii jelitowych, które następnie dzięki temu, że odżywiają się tymi składnikami, tymi związkami, będą produkować dla organizmu korzystne inne związki. I tutaj przykładem jest chociażby wykorzystanie przez bakterii jelitowych prebiotyków, z których następnie produkowany jest chociażby kwas masłowy, maślan, który ma niezwykle duże znaczenie dla całego organizmu, dlatego że zmniejsza stan zapalny, wspiera integralność bariery jelitowej, też wspiera działanie osi mózgowo-jelitowej, odżywia komórki jelita grubego. Zatem prebiotyki to są związki, które są w żywności i one będą odżywiać mikrobiotę jelitową, konkretne szczepy, które następnie będą produkować związki korzystne dla nas. Widzicie, jak to jest ze sobą wszystko fajnie powiązane. Więc ten kwas masłowy następnie będzie dla nas dawać te korzystne rezultaty, będzie mieć korzystny wpływ na pracę organizmu. I ten kwas masłowy, czyli to, co następnie, co produkuje mikrobiota, czyli produkty przemiany bakterii mikrobioty, to są określane jako postbiotyki, czyli prebiotyki to, co odżywia mikrobiotę, probiotyki to są mikroorganizmy, które są wprowadzane, żeby tam pomagać, przywracać równowagę mikrobiologiczną w jelitach, a z kolei postbiotyki to są metabolity bakterii jelitowych, które wywierają korzystny wpływ na zdrowie człowieka. To jest, wiem, wszystko bardzo skomplikowane i może teraz brzmieć dosyć, trudno, ale warto, jakby wiecie, ja przygotowałam takie notatki zbiorcze, które udostępnię w materiałach dla naszych patronów na Patronite w zakładce Moje pliki. Pliki dla patronów powinny być już te notatki, ja je dodam po prostu do tamtej zakładki, ale nie martwcie się, to o czym ja wszystko teraz mówię, to nie musicie tego notować, tylko to będzie dla Was przygotowane. Zatem wiemy, że prebiotyki odżywiają mikrobiotę jelitową, no ale
No niestety te prebiotyki są dla nas super ważne, to jest może niestety, to jest super ważne, tak, super zdrowe, natomiast one niestety są ciężkostrawne, no właśnie dlatego, że my ich nie trawimy, trawi to mikrobiota i mogą być przyczyną różnego rodzaju dolegliwości żołądkowo-jelitowych typu wzdęcia, typu jakieś przelewania się, jakieś gazy różnego rodzaju, tak, więc te prebiotyki mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ich źródłem są chociażby pokarmy takie jak brukselka, cebula, czosnek, suszone owoce, morele, migdały, więc rozumiecie, że no niestety nie są to pokarmy łatwostrawne, ale są dla nas niezwykle ważne, dlatego że gdy wprowadzamy różne prebiotyki, mamy różnorodną dietę, urozmaiconą, nawet w małej ilości, takie ciężkie, trudniejsze do strawienia pokarmy, to przyczyniamy się do rozwoju urozmaiconej mikrobioty jelitowej, a ta urozmaicona mikrobiota jelitowa będzie właśnie zajmować te miejsca parkingowe w jelitach, będzie wspierać to, żeby różnego rodzaju bakterie, takie chorobotwórcze, patogeny, które mogą już być dla nas szkodliwe, nie będą miały gdzie się przyczepić. Będzie konkurować ta mikrobiota o dostępność do składników odżywczych. Także my niezwykle potrzebujemy takiej mikrobioty urozmaiconej i to badania pokazują, że jakby w kontekście mikrobioty i tego, jak ona się przekłada na nasz stan zdrowia, największe znaczenie ma właśnie urozmaicenie tychże populacji drobnoustrojów, które zasiedlają nasze jelita. Więc nawet takie minimalne wprowadzenie tych prebiotyków w minimalnej ilości, ale w tolerowanej dla Was będzie już przynosić korzystne rezultaty. Niestety te związki, te prebiotyki, tak jak wspomniałam, prowadzą do dolegliwości żołądkowo-jelitowych i są diety, w których po prostu czasowo trzeba je wyeliminować i przykładem takiej diety jest dieta Low FODMAP, którą stosujemy w terapii zespołu jelita drażliwego, po to, żeby dać ulgę jelitom, no i czasowo eliminujemy rzeczywiście źródła tychże prebiotyków, natomiast po tym czasie eliminacji następuje faza reintrodukcji, gdzie znowu wprowadzamy na nowo niewielkie ilości, testujemy tolerancję po to, żeby jednak trochę trenujemy układ pokarmowy do tego, żeby nauczył się na nowo trawić te prebiotyki, żeby przyczynić się do rozwoju urozmaiconej mikrobioty, no bo to będzie nas chronić dalej przed drobnoustrojami, przed chorobami, różnymi infekcjami i tak dalej. No i jeżeli stracimy zdolność do trawienia tych prebiotyków, no to naprawdę to będzie bardzo potem trudne do przywrócenia i będziemy się zmagać z poważnymi dolegliwościami jelitowymi przez długi czas. Takim ciekawym przykładem prebiotyku, który ma też znaczenie w terapii chociażby insulinooporności i regulacji gospodarki węglowodanowej, stężenia glukozy we krwi, jest skrobia oporna. I ta skrobia oporna występuje na przykład w zielonych bananach, takich jeszcze niedojrzałych, morelach suszonych, występuje także w produktach węglowodanowych podgrzanych i następnie schłodzonych, na przykład w ziemniakach podgrzanych i schłodzonych, na przykład w ryżu, który będzie też ugotowany, następnie schłodzony. Ta skrobia oporna bardzo ładnie odżywia mikrobiotę jelitową i właśnie przekłada się na regulację gospodarki węglowodanowej. Innym przykładem prebiotyku jest błonnika pokarmowego, jest frakcja beta, są beta-glukany. Beta-glukany występują na przykład w otrębach owsianych czy w grzybach i one również odżywiają bardzo fajnie mikrobiotę jelitową, no i przekładają się na wspieranie pracy układu odpornościowego, na regulację gospodarki węglowodanowej, na regulację także profilu lipidowego, czyli stężenia cholesterolu. No dobrze, czyli mamy omówione też i prebiotyki, to są związki, które nie są trawione przez człowieka, ale odżywiają konkretne szczepy bakterii jelitowych, które następnie produkują dla nas korzystne związki. I te korzystne związki, te metabolity bakterii określamy mianem postbiotyków. No dobrze, to teraz czym jest eubiotyk? Eubiotyk jest to przeciwieństwie do eubioza, eubiotyk będzie prowadził do eubiozy w jelitach. Eubioza, czyli to jest równowaga mikrobiologiczna, jej przeciwieństwem jest dysbioza, tak? Czyli utrata tejże równowagi, która powiązana jest z wieloma dolegliwościami, nie tylko ze strony układu pokarmowego, ale także ze strony na przykład ośrodkowego układu nerwowego, co tutaj wspomniana przeze mnie oś mózgowo-jelitowa i zaburzenie jej funkcji odgrywa bardzo duże znaczenie. No ale w kontekście tego eubiotyku to jest bardzo szerokie
pojęcie, które obejmuje i probiotyki, i prebiotyki, i postbiotyki, czyli wszystkie związki, które będą prowadzić do przywrócenia równowagi mikrobiologicznej w jelitach. Zatem to jest szersze pojęcie. I ciekawym przykładem eubiotyku jest chociażby rifaximina. Rifaximina jest antybiotykiem, tak, i jest to jednocześnie antybiotyk i eubiotyk, antybiotykiem stosowanym w terapii przerostu bakteryjnego w jelicie cienkim, czyli SIBO, czy w uchyłkowatości, w chorobie uchyłkowej jelit. I ten antybiotyk ma taką właściwość, że on będzie przywracać nam równowagę mikrobiologiczną w jelitach. On nie ma szerokiego spektrum działania, nie jest taki wyniszczający jak inne antybiotyki, a jednocześnie przywraca równowagę mikrobiologiczną, stąd też nosi miano eubiotyku. Moi drodzy, podsumowując dzisiejsze spotkanie, bo już mamy pół godziny, także będziemy kończyć. Po pierwsze, omówiliśmy definicję, czym różnią się prebiotyki od probiotyków, od postbiotyków, a i jeszcze symbiotyki. Symbiotyki to jest połączenie prebiotyku i probiotyku, po prostu, tak, więc to już mamy te definicje omówione. Omówiliśmy sobie funkcje, jakie spełniają każde z tych, czyli probiotyki to są żywe mikroorganizmy, które będą wspierać działanie układu odpornościowego, integralność bariery jelitowej, ale także w zależności od szczepu mogą mieć też takie bardziej wyspecjalizowane funkcje, jak chociażby psychobiotyki, które mają wpływ na oś mózgowo-jelitową i pracę układu nerwowego. Wiemy, że na co zwracać uwagę przy wyborze danego preparatu musi być pełna nazwa, a także jego zastosowanie, jaka jest polecana dawka i tak dalej. Sama nazwa, na przykład Lactobacillus rhamnosus tam nie wystarczy, czy Lactobacillus i tyle, musi być pełna nazwa, czyli Lactobacillus rhamnosus GG. Dopiero wtedy my wiemy, że ten preparat jest ok, takie szczepy probiotyczne zawiera. Powiedziałam także, że kiszonki, jogurty, kefiry nie zastąpią nam probiotykoterapii, są bardzo ważnym elementem diety, mogą wspierać zdrowie jelit, ale nie mogą być zamiennikiem celowanej probiotykoterapii i też wspomnieliśmy sobie o tym, w jaki sposób prawidłowo przyjmować probiotyki, żeby po prostu wykorzystać ich potencjał. Przede wszystkim to ma być regularnie, a także nie popijać żadnym ciepłym płynem, ciepłym napojem, i przechowywać w suchym miejscu, w lecie najlepiej w lodówce, a w zimnych miesiącach, tak jak mamy teraz zimę, one mogą być normalnie w szafce, chyba że na opakowaniu jest napisane inaczej, że to musi być przechowywane w lodówce. Moi drodzy, przyjmijmy, że to będzie wprowadzenie do tego tematu. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam się podobał ten dzisiejszy odcinek, czy on był dla Was ciekawy, czy jakieś informacje jeszcze bardziej rozwinąć, dajcie znać w komentarzu, a tymczasem do zobaczenia na kolejnym Powerwalku, już mam nadzieję, że będzie bardziej w ruchu, zgodnie z naszą nazwą. Dzięki wielkie Wam za dzisiejsze wspólne spotkanie, można tak to powiedzieć, i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Powerwalk jest platforma MultiLife od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Powerwalk, Twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.